Nie odtrącaj mnie. Jak chcesz, zgaszę światło, nie będę patrzył. No, Mirka, my musimy zacząć żyć normalnie. Będziemy żyć normalnie, jak ja będę normalna. Ale ja mam swoje potrzeby, a ty jesteś moją żoną. Ale ja nie jestem od spełnienia twoich pieprzonych potrzeb. Dziś w odcinku Hofer postanawia poznać rodzinę Beni. Roman jestem. Hofer. Ja mam flaszeczkę, a ty skoczysz po następną. Właśnie miałem po wsi się wybrać w poszukiwaniu kompana. Lolek dostrzega możliwość wysokiego zarobku na zastawionych lalkach teatralnych. Te lalki zostały zrobione przez Giuliano Forte, bardzo znanego włoskiego rzeźbiarza. No ale co to dla nas znaczy? Że jesteśmy warte majątek. Kobieta nie może pogodzić się z utratą piersi. Czuję się tak, jakby mnie nie było. Równie dobrze mógł mnie zabić ten rak. Mirka! Czy ja nawet tu nie mogę mieć odrobiny spokoju? Przecież jesteśmy małżeństwem. Tak, ale ja się wstydzę tego, jak wyglądam. Wyglądasz pięknie. Nieprawda, wiem jak jest. Nie musisz tego robić. Właśnie, że muszę. Zostaw mnie w spokoju. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Pół godziny. Pół godziny. Przepraszam, ale Ale Leczku, no nie gniewaj się na Beniulę, no. Nie gniewaj się na moją Wenus, no to moja wina, no, przeze mnie. Co? Ostatni autobus i uciekł? A nie, zatrzymał nas akt miłosny. mówiłam, żebyś za mną nie szedł. No ale zapomniałaś. Czego? Wszystko mam. No... Tego. 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 Ale proszę was, nie w Lombardzie. Cześć. Mam sprawę do ciebie, Benia. Do mnie? No ale chyba nie narozrabiałam, co? No ja bym nie był taki pewien. Ale spokojnie, ja cię obronię. Przede mną nie musisz. No ale mogę przyjść później, jeśli jest to nie w porę. Nie, tylko właśnie się spóźniłam do pracy, więc... Spoko. Wytrzymałem pół godziny bez ciebie, to 5 minut mnie nie zbawi. Aha. No dobrze, to o co chodzi? No właśnie, a no, o co chodzi? Czego policja chce od mojej Wenus? Chodzi o tą więźniarkę, której kiedyś pomogłaś. Trzeba złożyć dodatkowe zeznania. Aha. No okej, to chodźmy na zaplecze. A, to ja poczekam tutaj na ciebie. Nawet mi się podobały te amory Hofera. Nigdy żaden facet nie okazywał mi tyle uwagi. No ale w pracy było mi trochę głupio. Dzień dobry. Dzień dobry. Dokumentacja będzie za chwilę gotowa. Proszę zaczekać obok. Dziękujemy. No, trzeba przyznać, że recepcja tutaj dobrze wyposażona. Dziewczyny całkiem ładne, tylko ta jedna mogłaby mieć czym oddychać. No, z tyłu plecy, z przodu plecy. Pan Bóg stworzył ją dla hecy. Co? Już nie jest tak zabawnie? Jeśli panowie chcą wiedzieć, to miałam raka. Pokonałam go, ale zabrał, co miał do zabrania. Chcecie popatrzeć? No co, odwagi wam teraz brakuje? Mocni tylko w gębie, tak? Przepraszamy. Przepraszam. Mirka, chodź stąd.
Bardzo panów przepraszam, koleżanka ma trochę gorszy dzień. Naprawdę. Przepraszamy. Mirka, co ty wyprawiasz? Jesteś w pracy. Od dawna kręcisz z Benią? A co to pana Glina obchodzi? Towarzysko pytam. No, od jakiegoś czasu. I co, ustatkowałeś się wreszcie, skoro masz dziewczynę? A co to, jakieś przesłuchanie jest? Nic na mnie nie macie. Jestem artystą. Do tych swoich artystycznych wizji potrzebujesz Maryśki. A czego się czepiasz, no? O co ci chodzi? To... Może o Benię? Nie, ale to porządna dziewczyna. I radziłbym ci, żebyś jej nie skrzywdził. No niby jak? Za wami artystami to ciężko nadążyć. Ale jeśli Benia będzie płakać przez ciebie, to uważaj, bo ty możesz płakać przeze mnie. A co ty nagle taki obrońca się zrobiłeś? Dbam o przyjaciół. Pilnuj się. Po wyjściu policjanta Bernadetta z chęcią zabrała się do pracy. Była w świetnym humorze po nocy spędzonej z Hoferem. Hej, chłopaki. Proszę was, nie dotykajcie tego, to jest bardzo drogie. Chłopaki, to są wasze zabawki? Tak, nasze, a mama je nam zabrała. Już dawno z nich wyrośliście, nie bawicie się nimi. Mamy całą stertę nowych, a te po prostu zagracają miejsce. Dobrze, ja je od pani wezmę, ale nie dużo dam, bo są używane. Dobrze, ja się po prostu chcę ich pozbyć. No dobrze, no to za oba dam 50 zł. Ale to są nasze zabawki. No właśnie. Za te pieniądze pójdziemy na lody i do kina, dobrze? Tak, super. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wow, ale fajne. Dzieci tej klientki były głośne i ruchliwe, ale patrząc na nie i tak nie mogłam się powstrzymać od marzeń o takiej rodzince. No rzeczywiście, ciekawe marionetki. Pokaże pan, jak one chodzą? Chcemy zobaczyć. Chłopcy, dajcie spokój. Tutaj się pracuje. Państwo są zajęci, a ten pan na pewno się spieszy. Chętnie pokażę, z tego żyję. No właściwie nie ma tutaj żadnych klientów, więc moglibyśmy przy okazji sprawdzić, czy są sprawne. Super. Nigdy nie byłam na przedstawieniu lalkowym. Uwaga! Uwaga! Zapraszam wszystkie dzieci na przedstawienie do Lombardu. Karolinko, czy wiesz, że on chce nas tutaj zostawić w tym Lombardzie? I bardzo dobrze. Mam już jego podziurki w nosie. Niech sobie jedzie do tej Anglii. W sumie to też bym pojechał, bo tam jest ten, no, jak on się nazywa, duży? Big Ben! Właśnie, duży Ben! Hej, co jest? Przestałam czuć się jak kobieta. A Angelina Jolie? Usunęła obie piersi profilaktycznie i co? Też przestała czuć się kobietą? Ale ona od razu zrobiła sobie nowe, a ja wyglądam jak wklęsłe zero. Mirka! Cycki to nie wszystko. Wygrałaś walkę z rakiem. Gówno wygrałam. Rak zabrał mi poczucie własnej wartości. Pomyśl, jak ty byś się czuła bez tego biustu, za którym ogląda się pół miasta. Jesteś piękna, zgrabna i atrakcyjna. Masz swoją wartość. Może chciałabyś się zamienić? Po wyjściu klientki z dziećmi Karol podjął próbę wyceny marionetek. No bardzo ciekawa rzeźbiarska robota. Skąd pan je ma? Kupiłem je na targu rękodzieła we Włoszech. Zapłaciłem po 200 euro za sztukę. Są jakoś sygnowane? Nie wiem, kto jest ich autorem. Używam ich do pracy. Jestem aktorem lalkarzem. Skoro pan nimi pracuje, to po co je zostawiać? Potrzebuję na bilet do Londynu. Na wakacje pan leci? Benia, to nie jest nasza sprawa. Nie, w porządku. Jadę do mojej dziewczyny. Muszę ją odzyskać. Zostawiła pana. Graliśmy razem tymi lalkami, ale uliczne spektakle i zbieranie pieniędzy do kapelusza to już nie dla niej. Chcę stabilizacji.
Proza życia. Trzeba mieć na rachunki i co do garnka włożyć. Dokładnie i dlatego tam jadę. Chcę zarobić choćby na zmywaku, a jak wrócę, wykupię te marionetki. Dobra, zgodnie z cenami w internecie mogę panu dać za obie 750 zł. Słuchając tego klienta, myślałam o Hoferze. Chyba jednak artysta to słaby materiał na męża. No, ale jak się nie ma, co się lubi... Poza tym Hofer to słodziak. W dodatku mój. Zaciekawiony Benią Hofer postanowił poznać bliżej rodzinę swojej muzy. Uznał, że najlepszym sposobem będą odwiedziny w jej domu. To dla pani. Piękne są. Dziękuję. Ale kim pan jest? Ja jestem przyjacielem Beni. Znaczy się szwagier. No chyba jeszcze nie. No ale skoro wpadłeś, to wypadałoby się poznać. Roman jestem. Hofer. Hofer? Fajnie. A co? Tak z pustymi rękami? Kwiaty przyniósł. Nie samymi kwiatami człowiek żyje. Pić też trzeba. Przepraszam, nie pomyślałem. Nic nie szkodzi. Ja mam flaszeczkę, a ty skoczysz po następną. Właśnie miałem po wsi się wybrać w poszukiwaniu kompana, a ty sam do mnie przyszłeś. No, to posiedzimy w domu. Ale ja tylko na chwilę wpadłem. Siadaj. O, i zdejm, bo się zgrzejesz. No. Mama, daj jakąś zagrychę. No. Opowiadaj. Coś ty za jeden? Hofer jestem. No to masz. Na ośmielenie. Lekarz, który mnie operował, nie zrobił od razu rekonstrukcji, bo miałam potem jeszcze naświetlania. Ja też bym się jeszcze wstrzymał. Od pani operacji minęły zaledwie 3 miesiące, a powinno chociaż pół roku. Ale panie doktorze, ja nie mogę dłużej czekać. Mogą być powikłania. Ale czy to zagraża życiu? Nie, ale implanty, które pani wszczepię, mogą się nie przyjąć. Czytałam, że jest pan najlepszy w mieście. Na pewno pan potrafi to zrobić. Nie jest kwestia wyłącznie moich umiejętności, ale również stanu pani zdrowia. Ale ja stosuję się do wszystkich zaleceń. Czuję się fizycznie naprawdę dobrze. I tak najpierw musi pani zrobić wszystkie badania. Wszystko, co pan powie, panie doktorze. Ale proszę pamiętać, że to nie będzie jeden zabieg, tylko kilka. Nieważne. A ile to kosztuje? W mojej klinice ponad 10 000. A można się ubiegać o jakieś dofinansowanie? NFZ tego nie refunduje, bo to nie jest operacja ratująca życie. I na pewno nie decydowały o tym kobiety. Dziękuję bardzo, do widzenia. Ty? A ty się zamierzasz dzisiaj wziąć za jakąś robotę? Czy mam ci specjalne zaproszenie wysłać? Co? Przepraszam, wiesz co, to jest naprawdę fascynujące. Co? Rozmowa z Mietkiem i jego koleżanką? Bardzo śmieszne. Nie. To co cię tak wciągnęło? Widzisz, od początku wydawało mi się, że te lalki są jakieś wyjątkowe i bardzo mi to nie dawało spokoju i chyba w końcu znalazłem to, o co mi chodziło. No ale co? Niektóre lalki to są prawdziwe dzieła sztuki, wykonane przez wysokiej klasy artystów rzeźbiarzy. Mają swój styl, taki bardzo charakterystyczny. I to jest właśnie taki przypadek? Tak. Te lalki zostały zrobione przez Giuliano Forte, bardzo znanego włoskiego rzeźbiarza. No dobrze. No ale co to dla nas znaczy? No jak to co? Że jesteśmy warte majątek, a wy będziecie bogaci. Nie no, ładne są. No ale żeby zaraz majątek? A najlepsze jest to, że właściciel nic o tym nie wie. Chodź, pokażę ci.
Marionetki wykonane przez Giuliano Forte grały w przedstawieniach w stylu commedia dell'arte w latach 50. Mogliśmy na tym sporo zarobić. No, to teraz ty idziesz po flaszkę. Na drugą nogę. Albo nie, 2 weźmiesz, co będziesz 2 razy chodzić. Ale to może jutro. Ja w ogóle nawet nie wiem, gdzie to jest sklep. Racja. Razem pójdziemy. Jemu to już chyba wystarczy. Tobie zresztą też. Ale mamusia, przecież muszę sprawdzić, czy z szofera dobry szwagier będzie. Głowy mocnej raczej nie ma. Pracujemy nad tym. Ale jutro, dobrze? No coś ty taki miękki. Ja słyszałem, że artyści to ciągle tylko imprezują. Nic tylko impreza, a potem tworzą. No czasem tak, ale... Ale, nie ma żadnego ale. Jutro powstaną wielkie dzieła. No, wstawaj. Wstawaj. Idziemy po paliwo. Na przystanek go lepiej zaprowadź. Skoro stać może, to pić też może. O, i po wsi cię oprowadzę. Ty to miastowy jesteś, to pewnie nic o życiu nie wiesz. Wsi spokojna, wsi wesoła. No. Będzie wesoła po kolejnej flaszce. Nic się nie martw. Wszystkiego cię nauczę. Może nawet krowę wydoisz. Od krasuli to ty się trzymaj z daleka. Spokojnie, mamusia, spokojnie. No. Idziemy, szofer. Hofer, przecież samotny. Szofer. Cześć. Co tak późno? Przygotowałem twoje ulubione leczo z cukinii. Dzięki, ale nie jestem głodna. A coś się stało? Gdzie byłaś tak długo? U lekarza. Mirka, co się dzieje? Co, ty masz nawrót choroby? Nie o to chodzi. To co się dzieje? Po co ty byłaś u lekarza? Chcę sobie zrobić rekonstrukcję piersi. Co? Przecież twój onkolog powiedział, że trzeba jeszcze poczekać przynajmniej pół roku. Ale ja już nie mogę na siebie patrzeć. Przesadzasz. Przesadzam, tak? Ty też się mną brzydzisz. Nieprawda. To dotykaj mnie. Tam, gdzie mam blizny, całuj je, pieść, tak jak kiedyś. Zrobię to, tylko mi pozwól. Nie, nie chcę twojej litości, rozumiesz? To nie tak. Ja cię kocham, potrzebuję. Bez piersi czuję się tak, jakby mnie nie było. Równie dobrze mógł mnie zabić ten rak. Mirka! Starczy ci już. Starczy, to jest... No, uważaj na słowa. Jestem już. Zrobiłam jeszcze zakupy po drodze. A on co tutaj robi? No, myślałam, że ty go przysłałaś. Ja? Nie. Nawet nie wiedziałam, że chciał przyjechać. Ale co mu jest? Chowciu! Obudź się! Chowciu! To twoja sprawka, coś ty mu zrobił? Ugościłem. Zresztą chucherko takie i tak nie dał rady. Nie mój kaliber. Mamo, jak mogłaś na to pozwolić? No co ja mogłam zrobić? Jakby nie chciał, to by nie pił. No i co ja mam teraz z nim zrobić? Niech śpi. No gdzie? Tu na stole? Skąd on się tu wziął? Przyjechał. Nawet kwiatuszki mamuśce przywiózł. Ale o flaszkę musiałem się upomnieć. No, zresztą i tak by nie starczyło. Idę do wsi. A idź w cholerę! Dwie dychy chociaż. Chowciu. Więc to twój kawaler. O co ci chodzi, mamo? No bo fircyk jakiś taki, do niczego się nie nadaje. No to, że nie ma takiej głowy mocnej, przyzwyczajonej do picia kroman, to chyba akurat wadą nie jest. Może. Ale jak on na życie zarobi? Na gospodarce się nie zna, a z malowania obrazków to wy nie wyżyjecie. A skąd ty możesz wiedzieć?
Z malowania pokoi to może by jeszcze co zarobił, ale z obrazków... Już ja swoje wiem. A właśnie, że nic nie wiesz. Chodź, Chowciu, chodź. Co? Beniula, Wenus, moja kochana, rekonesans mamy tu. Po co on przyjeżdżał? Nie wiedziałam już, czy bardziej mi wstyd, że tak się upił, czy że poznał moją rodzinę od tej najgorszej strony. Hofer spędził noc na kanapie w salonie w domu Bernadety. Następnego dnia przyjechał razem z nią do Lombardu. Po coś tam w ogóle jechał? No bo ja chciałem, żebyś ty wiedziała, że ja tak na poważnie. To trzeba było mi o tym powiedzieć! Przepraszam. Daj mi jeszcze jedną szansę, proszę cię. Dzień dobry, widzę, że zacieśniacie więzi. Idź stąd. Nie chcę w ogóle z tobą rozmawiać. Benia, przepraszam. Beniula. Hej. Widzisz, nie chcę z tobą rozmawiać. Patrz. A poza tym to otwieramy. Więc albo masz jakiś interes, albo stąd spadaj. Benia. Hofer wyrwał się przed szereg. Nie znał wiejskich realiów i zebrało mu się na odwiedziny urodziny. Zdecydowałam się. Zrobię sobie tę rekonstrukcję piersi. Ale jesteś pewna? Nie jest jeszcze za wcześnie? Nieważne. Ja nie wytrzymam dłużej. Nie mogę tak żyć. Skąd weźmiesz pieniądze? Operacja jest chyba dość droga. Jeszcze nie wiem. Pomyślałam, że wezmę pożyczkę pracowniczą, ale spłacam jeszcze tę, którą wzięłam na leczenie. Może ty byś mogła? Chciałabym, ale sama już złożyłam wniosek o jedną. I musimy jeszcze zrobić remont w mieszkaniu i kiepsko u nas ostatnio z kas. Przepraszam. Nie no. Jasne, rozumiem. Coś wymyślę. A może poczekaj jeszcze chwilę. Dotkujecie się z Borysem i wtedy na spokojnie zrobisz tę operację. Ale ja nie mogę dłużej czekać. Nie chcę. Poza tym byłam wczoraj u specjalisty, który powiedział, że się tego podejmie. Ale to na pewno dobry specjalista. Najlepszy. Sprawdziłam. Karol, zafascynowany marionetkami i perspektywą dobrego zarobku, ściągnął do Lombardu Kazimierza. Słuchaj, to mówisz, że te lalki są tyle warte? Tak. To jest niesamowite. Parę dzieł Giuliano Forte kilka lat temu zaginęło i jest przez kolekcjonerów poszukiwane na całym świecie. Te lalki mogą być warte od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Co ty powiesz? No. No ale dobrze, no ten facet, który je zastawił, no to chyba by o tym wiedział. No sam mówiłeś, że jest lalkarzem, to się chyba na tym zna, nie? No tak, jest lalkarzem, robi teatr lalkowy dla dzieci, z tego żyje, ale niekoniecznie musi się na tym znać, nie jest historykiem sztuki. Myślę, że powinniśmy go uświadomić. No dobrze, no, ale weź to dobrze sprawdź. Jasne, szefie. Postanowiłem podrążyć tę sprawę. Jeżeli miałem rację, to wszyscy mogliśmy dobrze zarobić na tych marionetkach. I my, i ten lalkarz, który akurat był w potrzebie. Ufałem Lolkowi w kwestiach związanych ze sztuką. Nieraz już dzięki jego wiedzy zarobiliśmy sporo kasy. Miałem nadzieję, że to była jedna z takich okazji. Mirosława po pracy umówiła się z pracownicą firmy udzielającej pożyczek, tak zwanych chwilówek. Zaprosiła ją do siebie do domu. Pierwszą pożyczkę ma pani zupełnie za darmo, nie płaci pani żadnych odsetek. Tak po prostu? Tak, pod warunkiem, że zapłaci ją pani w pierwszym terminie. Dobrze, to podpiszmy dokumenty. Dobrze. Proszę tutaj, tu. 12 000 dla pani, proszę, do spłacenia w pół roku. To zostawiam. Dobrze, zgadza się. W takim razie ja dziękuję i życzę udanej realizacji planów. To ja dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Kto to był? Wzięłam pożyczkę.
Chwilówkę? No co ty, zwariowałaś? Przecież odsetki nas zjedzą. Ale pierwsza pożyczka jest za darmo. Musi być jakiś haczyk. Nie obchodzi mnie, to oddam je na czas. A ja oddam je od razu. Ten jest piękny. Poproszę go. 150 zł. Could you give me his telephone number, please? Yes, I understand, but... okay. I work as art historian and I want to talk to him about his marionettes. Okay, his agent would be great. Okay. Yeah. Okay, thank you. Bye. Ciao. I co? Dodzwoniłeś się do tego Fortego? Forte. Nie, ale dodzwoniłem się do galerii. Rozmawiałem z kustoszką w tej galerii, w której jego lalki były wystawiane. No, co prawda, to wiesz, ciężko się z Włochami dogadać po angielsku, ale... Dawać jakieś namiary? Tak, na jego agenta, ale to powinno wystarczyć. O, dzień dobry. Szybko pan wrócił. Tak, chcę wykupić marionetki. Mam nowy pomysł. Przecież w Anglii też mogę dorabiać, robiąc uliczne spektakle po pracy. A pieniądze na bilet pożyczyłem od przyjaciela. Ale może warto by się jeszcze chwilę wstrzymać. A czemu tak panu zależy? Wiem, że zarobilibyście więcej, ale... Nie, po prostu wydaje mi się, że pan też mógłby więcej zarobić. Jak? No, jest taka opcja, że jest pan w posiadaniu bardzo cennych lalek wykonanych przez wybitnego rzeźbiarza Giuliano Forte. Forte? Forte, uczyłem się o nim na studiach. Otóż to. A skąd pan wie, że to są jego marionetki? Trochę poszperałem w internecie, bo mnie zainteresowały, no i prawdopodobnie to są jego prace. Niemożliwe, przecież ja je kupiłem na zwykłym włoskim targu. Ja kiedyś czytałam o takiej kobiecie ze Stanów, co na wyprzedaży kupiła za $5 obraz wart 50 milionów. No, te lalki co prawda nie są aż tyle warte, ale myślę, że gdzieś w granicach od kilku do kilkudziesięciu tysięcy. Rany, człowiek nie wie, co ma. No właśnie i tak mi się wydaje, że mógłbym tutaj współuczestniczyć w transakcji za prowizję. Znajdę panu kupca, kolekcjonera, który na pewno dobrze zapłaci. Mam sporo takich kontaktów. Wie pan co? Ja jednak sam poszukam kupca. Też mam swoje kontakty. Poradzę sobie. Ale za radę dziękuję. Wykupię je. To może ja pójdę po te lalki. Źle to rozegrałem. Facet pomyślał, że chciałem go naciągnąć. Trudno. Wyglądało na to, że dobry interes przeszedł nam koło nosa. Nie przyjęła. Powiedziała, że umowa jest z tobą i że pożyczka nie może być spłacona wcześniej. Skoro ich nie przyjęła, to oddaj mi te pieniądze. O, nie. Schowam i oddam, kiedy przyjdzie termin spłaty. Na co ci w ogóle te pieniądze? Na tę rekonstrukcję. Mówiłam ci, ja nie mogę już tak żyć, wyglądam jak potwór. Ale ty nie możesz podejmować takich decyzji sama. Mamy wspólność majątkową i pilniejsze potrzeby. Chyba dla ciebie. Milka! Wydaliśmy wszystkie oszczędności na twoje leczenie. Musimy się odkuć przed kolejną operacją. Żal ci, co? Wolałbyś pojechać sobie na wakacje, na Maderę albo do Tunezji. Jesteś niesprawiedliwa! Wiesz, że zrobiłbym wszystko, żeby ciebie ratować. Walczyłem razem z tobą. Ale moja walka się nie skończyła. Ale nie możemy sobie teraz na to pozwolić. Możesz poczekać kilka miesięcy. Mogę. Poza tym jest ryzyko. Ja nie chcę, żebyś zachorowała. Wolę, żebyś nie miała piersi, niż żeby cię w ogóle nie było. Ale mnie bez piersi równie dobrze mogłoby nie być. O czym ty mówisz? To nie one sprawiają, że jesteś kim jesteś. Nie obchodzi mnie to. Wezmę drugą pożyczkę, skoro nie chcesz mi dać tych pieniędzy. Nie zgadzam się. Zdeterminowana Mirosława postanowiła zdobyć pieniądze za wszelką cenę. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Już zamykacie? Tak. Chcę zastawić auto. To? Tak. Mąż kupił go niedawno. Mieliśmy lepsze, ale musieliśmy sprzedać. To jest naprawdę w doskonałym stanie. Okej, ale potrzebuje pani upoważnienia od męża, więc... Ale auto jest zarejestrowane na mnie.
Proszę, tu są wszystkie potrzebne dokumenty. No rzeczywiście, auto jest na panią. No to co, załatwimy to jutro, tak? Bo my już Nie, ja zamknęliśmy. potrzebuję tych pieniędzy teraz, natychmiast. Na operację. Operację? Tak. Ale to coś poważnego? Tak, ale nie chcę teraz o tym mówić. To po prostu bardzo ważne. Okej. No dobra, zgodnie z ceną wyjściową myślę, że mogę pani dać 11 000. To w zupełności mi wystarczy. No dobra. W takim razie zapraszam panią do środka. Podpiszemy umowę. Ja przedstawiał, to jest sprawdzę. Proszę bardzo. Miałem pewne obawy co do tego samochodu, ale dokumenty były jak najbardziej w porządku, więc zastaw był nie do podważenia. A kobieta ewidentnie potrzebowała pomocy. Następnego dnia Borys nie znalazł pod domem samochodu i był przekonany, że to Mirosława pojechała nim do pracy. Przyszedł to wyjaśnić. Wzięłaś samochód? Do widzenia. Dlaczego i czemu nie odbierasz telefonów? Nie mogłam, jestem w pracy. Daj mi kluczyki, muszę jechać dziś na miasto. Nie ma samochodu. Jak to? Nie ma, zostawiłam go. Co takiego zastawiłaś? Jak mogłaś? Normalnie, jest mój. Ty zabrałeś pieniądze i ja wzięłam samochód. Ja rozumiem, że ty masz trudny okres, ale nie możesz tam kompletnie rozwalać życia. Ja mogę przez ciebie stracić pracę. Chodzi ci tylko o pieniądze. Nieprawda, martwię się o ciebie. Najważniejsze, że żyjesz, a piersi mogą poczekać. Nie mogą. Pani Mirko, czy wszystko w porządku? Tak. Mąż właśnie wychodzi. Mirka, pojechałaś po bandzie. Nie wtrącaj się. Jak chcesz, ale nie traktuj go jak swojego wroga, bo on nim nie jest. Bye. No, i czego się dowiedziałeś? No, to nie są oryginalne lalki Giuliano Forte. To podróbki, wyszło ich kilka i z tego co wiem, oryginały są w rękach prywatnych. Nie chcą powiedzieć w czyich, ale mogą przysłać zdjęcia na potwierdzenie. Zawiedziony, co? Liczyłem na dobrą historię i jeszcze lepszy interes, no, ale nic z tego. Interes i tak byłby żaden. Podobno lalkarz wykupił te lalki, bo się wygadałeś. No i tak musiałem, no, przyszedł wykupić zastaw. No ale najważniejsze, że nie straciliśmy. Czasem tak bywa w tym interesie. No, bywa. Dość tego kombinowania, Lolek, do roboty. No, szef miał rację. Nie zawsze trafiają się rarytasy. A na ogół to się nie trafiają, jak tym razem. Niby to wiedziałem, ale i tak czułem się rozczarowany. Słuchajcie, wychodzę, mam sprawę na mieście. Pilnujcie interesu. Się wie, szefie. Pewnie. Nara. Nara. Dzień dobry. Moja żona zastawiła tu wczoraj samochód i chce go wykupić. Okej. No ale umowa jest na żonę. Powiedziała, że to jej samochód, no i dokumenty to potwierdziły. No bo jest jej, ale nie powinna takiej decyzji podejmować sama, jesteśmy małżeństwem. Tak, ale ja panu nie mogę wydać tego samochodu. Ale mam umowę, mam pieniądze, żona wzięła chwilówkę, powinno starczyć na wykup. To nie wszystko. Musi pan jeszcze mieć upoważnienie. A ona mi go nie da. Uparła się, że musi sobie zrobić rekonstrukcję piersi. Rekonstrukcję? Jest po mastektomii. No i co? Pan chce jej zabronić? Nie, ale teraz nas na to nie stać. A poza tym lekarz powiedział, że jest jeszcze za wcześnie, że musi się wstrzymać. Martwię się o nią. Proszę pana, jak tu była, widać było, że to jest dla niej bardzo ważne. No ale zdrowie jest ważniejsze. No, to jest pana punkt widzenia. Proszę lepiej z nią porozmawiać, zanim dojdzie do jakiejś tragedii. Nie chcę. Do widzenia. Ja? Tylko nie rób scen, bo będę miała przez ciebie kłopoty. Kłopoty to my już mamy. Przez twoją niecierpliwość ten pośpiech to zwykła fanaberia. Jak byś się czuł, jakby ci obcięli to, co masz w spodniach? To nie to samo. Bo chodzi o ciebie, tak? Pomyśl, jakby to było, a potem mów, że ja mam fanaberię. Idę się przebrać. Okej, już, dobrze.
Borys? Wiem, że się o nią martwisz, ale takim zachowaniem jeszcze bardziej ją ranisz. Ja? Ona cierpi, nie rozumiesz? Ale przecież żyję. Tak, ale zapłaciła za to bardzo wysoką cenę. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Była już nawet u psychologa. Przecież ja chcę dla niej dobrze. Ale nic na siłę. No to co ja mam robić? Porozmawiaj z jakimś specjalistą. Pomóż jej. Inaczej ją stracisz. Dzięki. Nie oddam ci pieniędzy za samochód, nie znajdziesz ich. Nie mówmy o tym. Chcę porozmawiać o twoich potrzebach. Nie rozumiem, dlaczego tak się zachowujesz, ale widzę, że to jest dla ciebie ważne. Wiele razy ci o tym mówiłam. Rozmawiałem z Żanetą. Mówiła, że byłaś u psychologa. Byłam. I wcale mi nie pomógł. Przykro mi. Myślałam, że jakoś mi to wytłumaczy. Pomoże zrozumieć. Ale nie pomógł. Ja sama wiem, co dla mnie najlepsze. Ale ja przecież nie mówię nie. Tylko nie teraz. Ale ja nie mogę tak żyć. Ja nie mogę tak wyglądać. Nienawidzę siebie, rozumiesz? To ja cię będę kochał za nas dwoje. Borys. Pomóż mi zamiast utrudniać. Coś wymyślimy. Chciałabym, żeby ktoś mi kiedyś taki założył na palec. Nie przejmuj się. Ktoś ci kiedyś założy. Jak nie Hofer, to ktoś inny. A co ty tam wiesz? Dzień dobry, wróciłem. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że z towarzystwem. Tak. Dziewczyna poradziła mi, żebym to jednak wam zlecił znalezienie kupca. Ja nie jestem najlepszy w negocjacjach. No, niestety muszę pana zmartwić. Te lalki nie są teleportem. Ale jak to? Przecież mówił pan, że... Tak, mówiłem, ale udało mi się w końcu skontaktować z agentem tego rzeźbiarza. To nie są jego prace. Oryginały są w rękach kolekcjonerów we Włoszech. No to szkoda, narobił mi pan nadziei. A może to sami chcecie zrobić dobry interes? Spokojnie, nikt pana nie chce oszukać. Ja mogę zawsze przyjąć te lalki, kupić je albo wziąć w zastaw, jak pan chce, ale za taką cenę jak wcześniej. Proszę spojrzeć. To są oryginały. Nie wiem. Ja to jednak sam sprawdzę. Jak pan sobie życzy. A może mi pan podać namiary na tego artystę? No, przykro mi. W takiej sytuacji myślę, że będzie pan sam musiał znaleźć kontakt. Nie, to nie. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Wkurzyłem się, że facet posądzał mnie o próbę oszustwa. Naprawdę miałem dobre intencje i poświęciłem tej sprawie sporo czasu. Ale najwidoczniej szkoda było zachodu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcielibyśmy dostać dopłatę do samochodu i zmienić umowę na sprzedaż. No dobrze. Ale to na pewno pani decyzja? Moja. Mąż mnie do niczego nie zmusza. A co z operacją? Zrobimy. Czyli jednak pan zrozumiał? Tak? Dogadaliśmy się. Właśnie w tej sprawie tu jesteśmy. Tak, sfinansujemy z tego moją operację, a za resztę pieniędzy kupimy inny samochód, tańszy, używany.
Ja po prostu muszę mieć czym dojeżdżać do pracy. I oddam tę nieszczęsną chwilówkę, którą wzięłam w przypływie aktu desperacji. Za nowy zapłaciliśmy 38 000. No dobra, to zróbmy tak. Za całość dam wam 22 000. Okej? No trudno. Trudno, będziemy stratni. Ale Mirka dostanie to, czego potrzebuje. No to doskonale. Słuchajcie, pójdę, przygotuję odpowiednie dokumenty. Dałem im lepszą cenę, bo i tak mieliśmy szansę na jakiś zarobek, a przynajmniej mogliśmy pomóc temu małżeństwu. Widać było, że dużo przeszli. Czego tu szukasz? Przepraszam, Benula. Nie chce mi się z tobą gadać, zawiodłam się na tobie. Ale, Beniula, no, przepraszam, ja w ogóle nie potrafię bez ciebie tworzyć. No, nie mogę skończyć twojego portretu. O, Benia, przecież to by była wielka strata. No dajcie mi spokój, a ty, nie wiem, wyobraź mnie sobie. Ale to nie to samo. Choć gdy tylko zamykam oczy, to widzę twoje boskie ciało. Widzę twoje boskie ciało i... Przestań! No, przepraszam, ale oczami wyobraźni ja mogę patrzeć, na co mi się podoba. O, widzę twoje boskie ciało i ten pieprzyk spadł... Nie przy ludziach. Benia, no... Przepraszam, Benia, no... Ja w ogóle nie mam bez ciebie... Bez ciebie to ja nie mam weny, no. Jesteś moją muzą. No, gwiazdą nocy, słońcem. Zapraszam cię na romantyczną randkę. Co? Kolacja, świece, pędzel artysty. Mhm. No idź. Jak artysta prosi. Co? Może nie był idealny, ale był moją jedyną szansą na odrobinę szczęścia w życiu. Wybaczyłam mu i poszłam na dekolację. Kilka tygodni później Mirosława wraz z mężem ponownie zjawili się w Lombardzie. Jak miło państwa widzieć. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że operacja się udała. Tak, dziękuję. I na szczęście obyło się bez powikłań. Chcielibyśmy wykupić samochód, jeśli jeszcze jest. Borys dostał pożyczkę z pracy. O, bardzo mi przykro, ale parę dni temu sprzedaliśmy samochód. O, szkoda. Przykro mi, kochanie. Ani mnie. Najważniejsze, że jesteś zdrowa, szczęśliwa. No, ale widzę, że wszystko dobrze się udało. Wygląda pani przepięknie. No, dla mnie zawsze wyglądałaś pięknie. Ma pani cudownego męża. Wiem. W następnym odcinku właściciel firmy budowlanej nie ma pieniędzy na wypłaty dla pracowników. Dawaj pieniądze! Już tydzień po terminie, płać! Dajcie mi kilka dni! Zostaw to, oddaj to, słyszę! Pomocy! Klientka nie radzi sobie ze swoją trudną sytuacją życiową. Ale to laptop tatusia. Jeżeli to jest laptop pani męża, to my nie możemy go przyjąć. Mąż już nie żyje. Adek umawia się na randkę z Aliną. Akurat przechodziłem, Ja cię bardzo proszę, nie łaź za mną, dobrze? bo chciałem cię zaprosić na kolację. Dasz mi szansę? Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.